Witajcie kochani w nowym roku. A skoro mamy nowy rok, to również początek karnawału. Dlatego dziś pierwszy przepis na karnawałowe pyszności, a są to teratuszki, zwane również faworkami na kefirze. Są kruche na zewnątrz, mięciutkie wewnątrz i cudownie pachną wanilią. A zatem zapraszam do wspólnego gotowania. Zaczynam od przygotowania sobie stolnicy, a następnie dużej miski. Teraz przesiewam do niej 560 g mąki. Następnie dodaję 1 łyżkę cukru waniliowego, pół łyżeczki sody, 3 łyżki cukru, 1 jajko, 400 ml kefiru i na koniec 60 g płynnego, ostudzonego masła. Wszystko mieszam. Gdy składniki już się wstępnie połączą, przekładam ciasto na stolnicę. Jeśli ciasto wydaje się zbyt lejące, można dosypać odrobinę mąki. Jeśli z kolei jest zbyt sztywne, dodać łyżkę kefiru. Na końcu chcemy uzyskać miękkie, elastyczne ciasto, które łatwo się formuje. Całość formuję w kulę i zakrywam ją miską i odstawiam na 20 minut, aby odpoczęło. Dzięki temu będzie się łatwiej wałkować i uzyskamy cudownie delikatne teratuszki. Minęło 20 minut, więc ciasto jest już gotowe do dalszej pracy. Dzielę je na dwie części. Jedną część odkładam do miski, gdzie poczeka na swoją kolej. Przed wałkowaniem lekko podsypuję mąką blat. Staram się formować ciasto w kształt kwadratu, czy też prostokąta. Teraz kroję ciasto w paski, a potem w prostokąty. Pośrodku każdego prostokąta wykonuję nacięcie i wywijam je tak, jak to robi się z tradycyjnymi faworkami. Dzięki temu uzyskamy ten charakterystyczny skręt, który po usmażeniu będzie wyglądał przepięknie. Czas na smażenie. Do garnka wlewam głęboką warstwę oleju, tak aby te ratuszki mogły swobodnie pływać. To bardzo ważne, bo wtedy ładnie się rumienią i są chrupiące. Każdy faworek delikatnie wkładam do gorącego oleju i smażę z obu stron na złoty kolor. Pamiętajcie, aby nie ustawiać ognia zbyt mocno. Chcemy, żeby w środku ciasto zdążyło się dobrze upiec. Pierwsza partia zawsze potrzebuje więcej czasu, aby dojść, ale już druga smaży się szybciutko, dlatego często ją sprawdzam. Usmażone teratuszki wykładam na papierowy ręcznik. Gdy olej już obcieknie, przekładam faworki na kratkę, aby tam mogły spokojnie ostygnąć. Teratuszki pięknie pachną i aż proszą się o spróbowanie, ale zanim to zrobię, trzeba je odrobinę upiększyć. Wystarczy cukier, puder i proszę bardzo, domowe, mięciutkie w środku i chrupiące na zewnątrz teratuszki. Ja uwielbiam je jeszcze lekko ciepłe. Spróbujcie koniecznie w domu i dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Dziękuję Wam za wspólne gotowanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!